Siemaneczko, dzisiaj porozmawiamy o podstawowych elementach blokowych HTML. To są fundamentalne składniki każdej strony internetowej. Możecie o nich myśleć jako klockach, z którymi budujemy każdą stronę. Każdy z tych klocków to element blokowy. W HTML mamy wiele rodzajów elementów blokowych, każdy z nich spełnia inną funkcję. Najważniejszą cechą elementów blokowych jest to, że zawsze zajmują całą dostępną szerokość. Widzicie? Jeden klocek obok drugiego nie stanie, zawsze będą układać się jeden po drugim. To oznacza, że każdy element blokowy zaczyna się od nowej linii i wymusza przejście do nowej linii dla każdego kolejnego elementu. Elementy blokowe mogą też zawierać w sobie inne elementy, zarówno blokowe, jak i liniowe. O elementach liniowych porozmawiamy innym razem. Pamiętajcie, że to, jak element blokowy wygląda na stronie, zależy od jego domyślnych właściwości, ale możemy je zmieniać za pomocą stylów CSS. To tak jakbyśmy pomalowali te klocki na różne kolory i nadali im różne kształty. No dobrze, teraz już wiecie, czym są elementy blokowe. W następnej części omówimy kilka najważniejszych z nich i pokażę Wam, jak ich używać w praktyce. Jakie są elementy blokowe? I pierwszy to będzie div. Teraz skupimy się na jednym z najważniejszych elementów blokowych, czyli na elemencie div. Element div to skrót od division, czyli podział. To najbardziej uniwersalny element blokowy, który służy do grupowania innych elementów na stronie. Możemy go używać do tworzenia praktycznie dowolnych sekcji, kontenerów czy bloków. Zobaczcie, jak prosty jest kod elementu div. Mamy znacznik otwierający div i znacznik zamykający. Pomiędzy nimi umieszczamy zawartość, którą chcemy zgrupować. Pomyślcie o div jako dużym pudle, do którego możecie wrzucić różne klocki i inne elementy. Możecie mieć jedno duże pudło na całą zawartość strony, albo wiele mniejszych pudełek na poszczególne sekcje. Dobrze, i w przykładzie załóżmy sobie, że chcemy stworzyć prostą stronę z podziałem na sekcje, każda od czego innego. Dodajemy ten div, dajemy ID, żeby można było je rozróżnić. Tutaj będziemy sobie teksty dawali. No i piszemy jakiś tam tekst. Byle co. Widzicie, jest po prawej. I teraz dajemy drugi div, drugi taki blok właśnie. I ID powiedzmy, że tu będą jakieś liczby. I są jakieś liczby. Widzicie? Każdy jest to element blokowy, czyli jest od nowej linijki. Hej, jeśli podobał Wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Drugi element blokowy, nadawanie tytułów, nagłówki H1 do H6. Teraz przejdziemy do elementów, które nadają strukturę i hierarchię naszej stronie, nagłówków. Wyobraźcie sobie, że piszecie artykuł. Potrzebujecie tytułu głównego, podtytułów, może nawet podtytułów. Do tego właśnie służą nagłówki. W HTML mamy 6 rodzajów nagłówków. Od H1 do H6. Ten H1 to jest najważniejszy. A H6 najmniej ważny. Im niżej, tym po prostu mniej istotne to jest. I zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Najpierw mamy znacznik otwierający H1. Później na środku mamy tekst tego nagłówka, jakiś tam tytuł sobie damy. I na końcu mamy znacznik zamykający z tym slashem. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że na jedną stronę internetową powinno się umieszczać tylko jeden nagłówek główny H1. Pamiętajcie, że nagłówki to nie tylko kwestia wyglądu. Są one bardzo ważne dla wyszukiwarek internetowych takich jak Google. Wyszukiwarki analizują nagłówki, żeby zrozumieć strukturę strony i określić, czym ona jest. Zobaczmy, jak to w kodzie działa. Piszemy to H1 i tutaj będziemy sobie tytuł pisali między tym znacznikiem otwierającym i zamykającym. I jakieś podtytuły. Tam w H2. Pamiętajcie, że każdy z nich to element blokowy, więc będzie od nowej linijki. I H3. Tutaj podtytuł, tak jak mieliśmy w naszej gazecie. I H4. Czyli coraz mniejsze po prostu będą po prawej, widzicie? I najniższy jest H6.
Po prawej widoczne wszystkie, po kolei. Trzeci element blokowy, czyli paragrafy P. Paragraf jest podstawowym elementem do wyświetlania tekstu. Pomyślcie o paragrafach jako akapitach w książce. Każdy paragraf to osobna myśl zamknięta w jednym bloku tekstu. W HTML paragraf tworzymy za pomocą znacznika P. Umieszczamy tekst między znacznikiem otwierającym a zamykającym. I zobaczmy w praktyce, jak to działa. Dajemy to nasze P i tutaj jakiś tekst. I kolejny paragraf, element blokowy, czyli od nowej linii będzie. No i coś tam piszemy sobie. I ostatni paragraf sobie zapiszmy. Też jakiś tam tekst losowy. Naszym czwartym elementem blokowym będą listy uporządkowane oraz nieuporządkowane. Mamy dwa rodzaje list. Pierwsza jest nieuporządkowana, czyli taka, w której kolejność elementów nie ma znaczenia. Używamy jej wtedy, gdy chcemy wypunktować kilka rzeczy. No i uporządkowana, czyli taka, w której kolejność elementów jest istotna, będzie 1, 2, 3. Używamy jej, gdy chcemy pokazać kroki, które trzeba wykonać w określonej kolejności. I każdy element listy dajemy jako li. To jest list item z angielskiego, czyli element listy. Zobaczmy, jak wygląda lista nieuporządkowana, czyli tutaj nie ma znaczenia, będzie od kropka po prostu, od kropki nowy element listy. Jak widzicie. I lista uporządkowana, czyli kolejność jest 1, 2, 3 i tak dalej. I każdy element listy to jest kolejna liczba. Obie listy tworzymy podobnie. Zaczynamy od znacznika głównego UL dla nieuporządkowanych lub OL dla uporządkowanej. I zaczynamy sobie. Następnie każdy element listy umieszczamy między znacznikami LI i w nich jakieś zawartość, czyli tutaj będzie tekst po prostu. Zobaczmy, jak to już w kodzie działa. Najpierw nadajemy sobie jakiś nagłówek, tam lista nieuporządkowana, nieistotna, i tworzymy sobie dając UL. I w nim teraz dajemy elementy jako LI i piszemy coś. Jakiś tekst. I kolejny element to będzie kolejne LI. I po prawej widzicie, mamy od kropki te elementy. I teraz uporządkowana będzie. Też nagłówka, jakaś tam uporządkowana. I tworzymy jako OL. Tak jak tutaj. No i wewnątrz LI. I będzie 1, 2, 3 i tak dalej. I każdy z tych elementów to jest oczywiście element blokowy, czyli będzie od nowej linijki. Widzicie? 1, 2, 3. I to już wszystko na dzisiaj. Omówiliśmy podstawowe elementy blokowe HTML, które stanowią fundament każdej strony internetowej. Pamiętajcie, że to tylko wierzchołek góry lodowej. HTML oferuje znacznie więcej elementów i możliwości, które pozwolą Wam tworzyć jeszcze bardziej zaawansowane i interaktywne strony, ale o tym w innych materiałach. Dzięki za obejrzenie materiału, a jeżeli interesują Was podstawy CSS, to zapraszam tutaj. Na razie.